Dzisiaj 3 tematy. Strzelanina w Austrii. Sztuczna inteligencja przejmuje świat wiadomości i coraz większe zamieszki w USA. Zaczynamy. We wtorek 10 czerwca 2025 roku doszło do dramatycznych wydarzeń w austriackim mieście Graz. W jednej ze szkół średnich, Borg Dreierschützengasse, miała miejsce tragiczna strzelanina, w wyniku której zginęło 10 osób, w tym sam sprawca ataku. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, część z nich ciężko. Informacje te potwierdziła austriacka policja oraz lokalne służby medyczne. Według dostępnych doniesień atak miał miejsce około godziny 10 rano. Sprawcą był najprawdopodobniej były uczeń szkoły, który wszedł do budynku i otworzył ogień w 2 salach lekcyjnych. Po zakończeniu strzelaniny napastnik został znaleziony martwy na terenie placówki. Świadkowie mówią o scenach paniki i ogromnym chaosie. Służby ratunkowe błyskawicznie zabezpieczyły teren, ewakuowały uczniów i pracowników szkoły, a następnie rozpoczęły akcję ratunkową. Na miejscu pojawiły się jednostki specjalne, ratownicy medyczni oraz śmigłowiec ratunkowy. Zorganizowano punkty informacyjne dla rodzin i wsparcie psychologiczne dla uczniów. Policja zapewniła dodatkową ochronę także wokół innych szkół w regionie, a lokalne władze zaapelowały o zachowanie spokoju. Prezydent Austrii Alexander van der Bellen nazwał wydarzenie nieopisanym horrorem, wyrażając głębokie współczucie rodzinom ofiar. Kondolencje przekazali również przedstawiciele europejskich władz, m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Włoch Giorgia Meloni. W swoich wypowiedziach podkreślali, że szkoły powinny pozostać miejscem bezpieczeństwa, a nie strachu. Tego rodzaju tragedie są w Austrii bardzo rzadkie. Jak do tej pory jest cicho w mediach i sprawę próbuje się tuszować. Również jeszcze nie podano tożsamości sprawcy. Pewnie poprawność polityczna na to nie pozwala. Temat drugi, sztuczna inteligencja będzie tworzyć automatycznie newsy i wyprze ludzi w tym zakresie. Powstaje nowatorski system, który automatycznie przetwarza włoskie wiadomości o sprawach międzynarodowych i tworzy z nich bieżące grafy wiedzy. Grafy wiedzy to sieci powiązań między osobami, instytucjami i wydarzeniami, które pozwalają w jednym miejscu zobaczyć, kto z kim współpracuje, kto na kogo nakłada sankcje, jakie dialogi są prowadzone oraz jak zmienia się sytuacja w czasie. System działa w kilku etapach. Najpierw wybiera wiadomości z uznanych włoskich mediów, koncentrując się na tekstach poświęconych relacjom między krajami, działaniom organizacji międzynarodowych i decyzjom politycznym. Każdy artykuł jest wstępnie przetworzony. Usuwane są zdublowane treści. Sprawdzane jest, czy tekst rzeczywiście dotyczy spraw geopolitycznych, a także wyodrębniane są nagłówki i dane autora, aby zachować wiarygodność źródła. Cały proces jest zautomatyzowany i powtarza się regularnie, dzięki czemu nowe informacje szybko trafiają do dalszej analizy. Następny krok to rozpoznawanie nazw własnych. System przy pomocy zaawansowanych narzędzi językowych znajduje w tekście nazwiska polityków, nazwy ministerstw, państw, organizacji i ważnych wydarzeń. Jednocześnie łączy te nazwy z informacjami ze sprawdzonych baz danych, aby wiedzieć, że dana nazwa odnosi się do konkretnej osoby lub instytucji. W ten sposób unika się pomyłek, gdy na przykład taka sama nazwa może oznaczać kilka różnych podmiotów. W kolejnym etapie system stara się odkryć relacje między rozpoznanymi podmiotami. Analizuje zdania i fragmenty tekstu, by wychwycić, czy dana osoba spotkała się z inną osobą, czy kraj wprowadza sankcje wobec innego kraju, czy ogłasza nową wspólną inicjatywę. Do tego wykorzystuje duże modele językowe, które potrafią rozumieć kontekst i wskazywać, jakie powiązania istnieją. Jednocześnie wyniki są weryfikowane za pomocą prostych reguł językowych oraz porównywane z tym, co już znajduje się w grafie. Dzięki temu unika się tworzenia fałszywych powiązań. Zbudowany graf wiedzy jest aktualizowany na bieżąco. Każda nowa relacja albo modyfikacja istniejącej jest zapisywana wraz ze wskazaniem daty wydarzenia. Umożliwia to obserwowanie, jak określone relacje zmieniają się w czasie i pozwala na przykład śledzić eskalację napięć lub odwrotnie, fazę zbliżenia i współpracy. Jeżeli pojawi się sprzeczna informacja, system może zgłosić to do dodatkowej weryfikacji, a analitycy mogą szybko sprawdzić źródła i wyjaśnić niejasności. Dla analityków i dziennikarzy dostępne są proste interfejsy umożliwiające przeglądanie grafu. Można wyszukać wszystkie powiązania dotyczące wybranego kraju czy instytucji, zobaczyć chronologię kluczowych spotkań lub decyzji oraz otrzymywać powiadomienia o nagłych zmianach. Taki widok pozwala szybciej orientować się w złożonej sytuacji geopolitycznej i podejmować bardziej przemyślane analizy.
Zaletą wykorzystania dużych modeli językowych jest elastyczność w wychwytywaniu skomplikowanych relacji, które trudno opisać jedynie regułami. Jednak aby uniknąć błędnych wskazań, system łączy wyniki tych modeli z dodatkowymi mechanizmami kontroli i porównywaniem w kilku źródłach jednocześnie. Ważne jest też monitorowanie kosztów przetwarzania oraz ochrona praw autorskich. Treści. Dlatego zbieranie wiadomości odbywa się zgodnie z zasadami licencyjnymi. Podsumowując, przedstawione rozwiązanie wspiera pracę analityków i dziennikarzy zajmujących się sprawami międzynarodowymi, oferując uporządkowany, aktualny obraz powiązań i wydarzeń. Dzięki automatycznemu budowaniu i aktualizacji grafu wiedzy łatwiej śledzić zmiany w relacjach między aktorami geopolitycznymi oraz szybciej reagować na nowe informacje. To oficjalne dane na ten temat. Wniosek: ma pomagać ludziom. Niestety nie będzie pomagać, tylko zastąpi ludzi. A jeżeli ktoś myśli, że i tak będzie miał wybór między człowiekiem i kanałem takim jak ten, a kanałem robota, to się głęboko myli. A aby dotrzeć do państwa AI, musi zaproponować ten kanał. Jeżeli tego nie zrobi i będzie faworyzował sztuczną inteligencję, nikt się nie dowie, że taki kanał istnieje. W przenośni dopowiem: cóż z tego, drogi widzu, że Henio sprzedaje ekologiczną żywność, jak ogłoszenie wisi na płocie, a ty szukasz w internecie. Kolejna wiadomość dotyczy decyzji o wysłaniu Marines do Los Angeles. W atmosferze narastających napięć i wielodniowych protestów setki amerykańskich Marines zostały rozmieszczone we wtorek w rejonie Los Angeles. Decyzję o ich wysłaniu podjął prezydent Donald Trump, który broni tej kontrowersyjnej operacji jako, jak to ujął, koniecznej odpowiedzi na narastające zagrożenie dla porządku publicznego. Rozmieszczenie sił zbrojnych nastąpiło mimo ostrego sprzeciwu ze strony lokalnych władz, w tym gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma oraz burmistrza Los Angeles. Obaj podkreślają, że sytuację w mieście można opanować przy użyciu sił stanowych i policyjnych, bez potrzeby wprowadzania wojska. W oświadczeniu opublikowanym w Białym Domu prezydent Trump podkreślił, że nie pozwoli, aby te lewackie miasto wymknęło się spod kontroli i zagrażało bezpieczeństwu Amerykanów. Jego zdaniem protesty przeciwko polityce migracyjnej rządu przekształciły się w zamieszki inspirowane ideologią anarchistyczną. Tymczasem protestujący, którzy gromadzą się głównie wokół centrum miasta i siedziby ICE federalnej, agencji do imigracji, domagają się zakończenia deportacji oraz złagodzenia przepisów dotyczących osób przebywających w USA bez ważnego statusu imigracyjnego. Manifestacje przyciągają setki, a nawet tysiące osób każdego dnia, w tym wielu młodych aktywistów oraz organizacje praw człowieka. W sieci szybko pojawiły się nagrania pokazujące kolumny pojazdów wojskowych patrolujących ulice. W niektórych dzielnicach mieszkańcy donosili o nocnych helikopterach oraz obecności żołnierzy przy szkołach i urzędach. Pojawiły się również apele o zachowanie spokoju, zarówno ze strony władz stanowych, jak i samych organizatorów protestów. Gubernator Newsom skrytykował prezydenta za eskalację napięć i militaryzację kryzysu politycznego, deklarując, że Kalifornia nie zgadza się na przekształcanie miast w strefy wojskowe. Równocześnie podkreślił, że władze stanowe nie zamierzają doprowadzić do konfrontacji z federalnymi siłami. Organizacje obywatelskie alarmują, że obecność Marines może prowadzić do eskalacji przemocy i dalszego podziału społecznego. Amnesty International oraz ACLU zapowiedziały monitoring sytuacji oraz pomoc prawną dla zatrzymanych uczestników manifestacji. W sobotę o godzinie 9 rano opublikuje raport dotyczący ilości imigrantów w USA. Wtedy będzie odpowiedź, czy może to prowadzić do dużych zamieszek. Zapraszam.